Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj chcę powiedzieć Wam o kilku takich rzeczach, które powinniśmy moim zdaniem, podkreślę, moim zdaniem, zapomnieć wyeliminować z aranżacji wnętrz. Jeżeli to zrobimy, to na pewno poprawimy je, a w niektórych przypadkach nawet te wnętrze przestanie straszyć. Powiem 15 takich rzeczy, ale znając Was, Wy dopiszcie dużo dłuższą listę. Piszcie śmiało w komentarzach, jasne. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, daj tą łapkę w górę, bardzo Ci dziękuję i wejdź do mnie na Instagrama, bo za niedługo będzie się tam działo. Zapraszam. A teraz zaczynamy. 15 rzeczy, które powinny zniknąć, powinny być wyeliminowane przy aranżacji wnętrz. Po pierwsze i przede wszystkim dywaniki. Nie. To już było. Wiem i oberwało mi się w komentarzach. Dobra. Nie o tym, ale będzie podobnie. O kolorowych deskach sedesowych. Ach, te wszystkie rozgwiazdy, muszelki, plaże, zwierzęta. No nie rozumiem tego. Jest wiele więcej sposobów na urozmaicenie łazienki. Te deski kolorowe, jak dla mnie, podpadają pod kicz. Jeszcze w jakichś pomieszczeniach użyteczności publicznej, potrafiłbym to zrozumieć. Ale w domu nie. W lecznicy u weterynarza można dać deskę z piaskiem. Smażalni ryb z motywem morskim. Ale w domu proponuję inaczej ozdobić łazienkę. A teraz szybko drugi punkt. O tym już wspominałem w ostatnim moim odcinku, a chodzi mi o wszelkiego rodzaju napisy. Lecz nie tylko te na ścianach, o których Wy tak dużo pisaliście, lecz również napisy na czasopismach, książkach. Kocham czytać. Dużo czytam, lecz napisy na widoku męczą po prostu wzrok, umysł. Zapraszam do tego ostatniego odcinka, bo nie chcę, aby ktoś mi zarzucił, że nie lubię książek. Absolutnie jest odwrotnie. Mam ich całą masę, lecz i napisy na ścianach, te właśnie witaj w domu, tu jest kuchnia, etc. i na czasopismach, mogą sprawiać, iż nasz wzrok bez ustanku będzie w ich stronę wędrował. A to nie jest zdrowa sytuacja. Punkt trzeci. Lampy na sznurkach. Lampy z kolorowymi kablami, żarówki bez osłony, bez abażuru. Nie mówię, że jest to tandetne. Nie, może się podobać, lecz uważam, że trend ten powinien już przeminąć. Mamy tyle pięknych, ozdobnych lamp, które potrafią ozdobić każde wnętrze. Powinniśmy na nie po prostu postawić. Punkt czwarty. Sztuczne materiały. Uważam, że więcej zyskamy instalując, montując materiały oryginalne niż jakieś podróbki. Ja wiem, które mogą one kosztować mniej, ale nie zawsze to jest warte. Powiem więcej, często takie podróbki kosztują bardzo podobne pieniądze do oryginałów. Dlatego zdecydowanie lepiej postawić na prawdziwą cegłę, kamień, a nie odlew gipsowy, czy nie daj Boże tapetę naśladującą dany materiał. Nie. Taki odlew gipsowy nie dość, że łatwo może się ubić, to naprawdę nie wygląda zachęcająco. Kolejna sprawa, która według mnie powinna być wyeliminowana z naszych mieszkań, to podróbki doniczek. Chodzi mi o wszystkie te plastikowe kubki po maśle, po margarynie, po jakieś podstawki, talerze. Słuchajcie, ja wiem, że ludzie potrafią mieć ponad 100 kwiatów w domu, a doniczka kosztuje, osłonka do tego tym bardziej, ale sam kwiat nie tylko ma sprawiać klimat, ale też ozdabiać nasze mieszkanie. A śmiem twierdzić, że te plastikowe pudełeczka po maśle to nie do końca ozdobią mieszkania. Ten punkt z pewnością nie spodoba się wielu osobom, bo może zaboleć. Ale naprawdę powinniśmy zadbać i wyeliminować takie rzeczy jak obdarte rogi tapet, brudne ściany wokół włączników. Słuchajcie, nie trzeba od razu robić remontu, żeby to wyeliminować. Nieraz wystarczy pół godziny pracy, trochę kleju, podkleić takie tapety, umyć tą ścianę, w najgorszym razie przemalować, ale naprawdę w najgorszym. Zazwyczaj jest to kwestia delikatnego sprzątania. 7. punkt to niefunkcjonalne meble i sprzęty. Lubię design, naprawdę bardzo lubię piękne rzeczy, ale zawsze też stawiam na funkcję, na jakąś taką praktyczność. I nie potrafię zrozumieć, po co mi krzesła, sofa, na której nie mogę wygodnie usiąść. Czy na cóż mi umywalka, do której nawet nie bardzo wiem, jak nalać wody. Wygląd tak, jasne,
lecz wraz z praktycznością. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, co sądzicie. No mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie. Kolejny punkt to moje osobiste zdanie. Jeżeli masz tego typu meble, to nie obrażaj się. Chodzi mi o takie plastikowe, akrylowe, przeźroczyste meble, krzesła, stoliki. Jasne. Ja znam plusy. Wiem, że mogą sprawić, iż dane wnętrze wydaje się przestronniejsze. Wiem, że lekko wyglądają, lecz mnie osobiście po prostu przejadły się. Bardziej podobają mi się tradycyjne materiały na tego typu meblach. Lecz jak wspomniałem, masz, lubisz, podoba Ci się, super. Za to nigdy nie mogłem zrozumieć fenomenu mebli z palet w domu. Stoły, krzesła, nawet łóżka, no nie przemawia to do mnie. Jeszcze w ogrodzie, okej, pełna zgoda, ale w domu na takim drewniaku wolałbym nie siedzieć. No pewnie podpadłem teraz kilkunastu osobom, a może troszkę więcej. Punkt 10. Akurat kłóci się to z moją estetyką. Nie do końca mnie się to podoba, ale nie mówię, że to jest złe. Nawet inaczej, nawet mógłbym zaprojektować coś takiego, gdyby to pasowało do osoby i do wnętrza oczywiście, do stylu, który preferuję. Chodzi mi o falbany na oknach, takie falbianiaste zasłony, firany w różne kwiatowe wzory. Jak powiedziałem, do odpowiedniego stylu, takie wiejski, prowansalski, ok. Ale w mieszkaniu, w bloku, w miarę takim nowocześnie urządzonym, nie. Sorry, ale nie. Tak samo jestem na nie przy takich tapetach do malowania. Tego typu rafaza. Słuchajcie, mamy tak dużo ładnych, naprawdę pięknych tapet, wiele możliwości. Dlatego nie rozumiem, dlaczego upierać się i cały czas malować tapetę. Przecież możemy postawić albo właśnie na jakąś ładną tapetę już z wzorem, albo pomalować po prostu ścianę. Raz zrobić, wyczyścić z tej tapety, może postawić na gładzie i będzie ściana jak nowa. 12. punkt. Pewnie, żeście się już naoglądali tego typu rzeczy. Chodzi mi o te plastikowe błazerie. Szczerze to nawet nie wiem, czy to można nazwać błazerią, taką okładzinę ścienną, żeby nie obrazić takiej błazerii ładnej, drewnianej, która pasuje szczególnie do jakichś takich drewnianych, góralskich domów. Zresztą nie tylko, one pasują do wielu wnętrz, ale takie plastikowe obicia, no nie. To na pewno nie tworzy klimatu. 13. punkt może być pechowy, szczególnie dla mnie, ponieważ wystawia się pewnie na odstrzał wielu osobom. Pewnie nie jedna osoba to ma, nawet z oglądających. Mówię tu o bardzo dużej ilości plakatów na ścianach. W większych, mniejszych ramach, różnych wzorach, kolorach. To jest moja opinia. Nie obrażaj się proszę. Jeżeli jest Ci z tym dobrze, to ok. Lecz zastanów się, czy nie lepiej by wyglądało Twoje wnętrze, gdybyś postawił na 2-3 ładne obrazy, a nie dziesiątki różnych ramek i plakatów. Obraz, a nawet plakat potrafi po prostu zrobić robotę. Lecz nie wtedy, kiedy nie wiesz, na którym masz patrzeć. I już 14, przedostatni punkt. Lastryko. Jakoś nigdy nie uległem modzie na ten materiał. Chyba za dużo się po prostu na niego napatrzyłem w dzieciństwie. Niemniej wraca on do łaz co kilkanaście lat. Jak dla mnie, no tak naprawdę mamy do dyspozycji zdecydowanie ładniejsze materiały i na nie stawiam. Wolę marmur, drewno czy inne ładne płytki. Po prostu lastryko do mnie nie przemawia. I ostatni 15 punkt. Kiedyś to było bardzo często używane, nadal się to powtarza. Dlaczego, to nie wiem. Według mnie powinno to być wyeliminowane. A mówię o kasetonach na suficie. Szczególnie te kasetony drewnopodobne, ciemne. Jeżeli mieszkamy w pałacu, super. Lecz jeżeli masz normalnej wielkości mieszkanie w bloku czy dom rodzinny, to uważam, że zdecydowanie lepiej będzie postawić na sztukaterię, sufit napilany czy po prostu farbę. Zresztą zapraszam do odcinka o pomysłach na sufit. Na pewno coś dla siebie wybierzecie. Przedstawiłem 15 takich rzeczy, które według mnie powinny zostać wyeliminowane. Z pewnością niektórzy się z Was zgodzą z tym, niektórzy nie. Niektórzy może jeszcze mają tego typu materiały. Jeżeli masz i Ci się to podoba, brawo, super, to Tobie ma się podobać, nie mnie ma się to podobać. Niemniej uważam, że warto wymienić tą deskę sedesową z muszelkami, zerwać tą plastikową błazerię, będzie na pewno ładniej. Uważam też, że warto kliknąć subskrybuj, dzwoneczek
dać tą łapkę w górę, wbijajcie do mnie na Instagrama, bo za niedługo tam będzie dużo się działo. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!